odpada amortyzator. No też. Albo biorę McLarena. No. Siemaneczko, mamy dzisiaj kolejny dzień prac przy samochodzie. Przepraszam, jest trochę wcześnie, że tutaj działamy od 6 rano. Mamy 8 już, więc powoli dochodzę do siebie, powoli się dobudzam. Plan na dzisiaj jest taki, żebyśmy ogarnęli wszystkie rzeczy, przejrzeli do końca skrzynię, dyfer, co tam jeszcze, półosie i jakieś ogólnie elementy, wszystkie auta, które potrzebujemy mieć sprawne, żeby pojechać autem na tor albo na zawody, ponieważ też będziemy dzisiaj przymierzać się do tego, żeby w przyszłym tygodniu wystartować w Super OS-ie. Nie wiem, czy damy radę, bo tutaj dużo rzeczy jest takich niepewnych, niesprawnych. Już żeśmy zdążyli wyczaić, że na półosi guma pękła i przez to gdzieś tam smar, który był w półosi, wyleciał, więc to musimy naprawić na pewno. Udało się już zamontować zbiorniczki. Tutaj jeden jest do wspomagania. To jest taki zbiorniczek, który będzie u góry w korku, po to, że jeżeli temperatura i ciśnienie i w ogóle płyn będzie się latał i podnosił, no to będzie sobie ładnie leciał do góry. Będzie mógł tutaj się zbierać i nie będzie nam się wylewał gdzieś tam nie będzie nam się rozlewał na boki. To samo jest odpowietrznik do skrzyni. Wszystko mamy tutaj wyciągnięte w miarę wysoko, na wężach przezroczystych. Będziemy też starali się naprawić to, co nam się ostatnio upierdzieliło przy podnoszeniu samochodu, więc jeżeli ktoś ma jakiś fajny podnośnik, bardzo chętnie kupimy. Podnoszenie tego auta lewarkiem jest przyjmowane. Tu już Grzegorz jest. Grzegorz, dzień dobry. Cześć. No, wyciągamy właśnie półoś, tam jest ta urwana, odkręcamy amortyzator, żeby łatwiej nam ona wyszła. Będziemy też go obracać, będziemy robić przegląd, bo jak wiecie, na ostatniej rundzie to było wszystko na wariata tutaj robione, działane, więc musimy to przejrzeć, zobaczyć, czy nie zostało nigdzie luzów, obrócić tak jak powinno być. Widzicie, tutaj jeszcze trytki wiszą. Nie było czasu przed wyścigami, a nie chcieliśmy tego ruszać. Działamy, wiemy co i jak i kręcimy. No to kurwa, ciekawe. No to łącznik jeszcze trzeba odkręcić. A do góry? Ty, Grzegorz, do góry. Aha, a do góry to nie jest, co nie? O kurwa, uważaj. Grzegorz, uważaj, bo tu nas kurwa chce jebany lewarek zabić. No wyszedł, ale nie wyciągnę go do przodu. O, teraz opuszczam. No ale nie wyciągnę go do tego. No ale jak opuszczę, to go wyciągnę. No i spróbuj. Nie wiem co to jest. No to chuj, no to trzeba ten. Łącznik stabilizatora, Grzegorz. Tu go odkryć na dole. Tu czy ten, nie? Tu. To czy niżej. To mniej, nie? Kurwa, nie wiem, Grzegorz, czego się wyrobiło. Nikita. Fajnie, nie? Trzymasz tylko ten aparat. To co, w górę podnosić czy w dół? W górę podnoszę. W górę tylko, nie? Nie, w górę to... Kurde. I on tak ma tu... To w dół. Czemu on tu się kurwa za coś za... Po co on tu się kurwa zaczy? Czemu on w dół nie chce iść? Co jest kurwa, Grzegorz? I szło to nam lepiej coś ostatnio. Ona po prostu wadzi o tą flansz. I jak z drugiej strony odkręcisz łącznik stabilizatora, to ogarniesz. No to odkręciłem. Odkręciłeś z drugiej Tak. strony? No przecież to jest wszystko No odkręcone. to jak odkręciłeś? To go jeszcze cebulę całego trzeba wyjąć. To co stąd? Tak, te 4 śruby. Bo ja tam Grzegorz, my nie zdążymy na Super OS. W ogóle ten amor był źle wkręcony, Grzegorz. Zobacz to, tu jest rozwiązany gwint. Tak, tam jest ta sprężynka wyszła. Ja pier... Nie ma chuja wyścig, chociaż nie no, może byśmy zdążyli jakiś pomysł. O. Jak to się zaczyna? O, ale to jest niedobre. To jest bardzo niedobre. Ja no zabierz. Trzy. Czekaj, tu niosę ci. No. Podłóż lewarek. Trochę do ciebie jeszcze. O, tak. Opuszczaj. Wisi półeś? Tak. Dobra, to teraz udar. Mogę? Teraz młotek. Pokaż ofiarę. Daj ją. Patrzcie. Jak to się stało, co? Jacek. Wszystko
Wszystko przez Jacka. Jakoś trzeba zawiesić. A amortyzator trzeba obrócić. No to 2 śruby z góry czotkiem. To trzeba zabrać, moim zdaniem, wszystko. I 2 śruby z góry też. Bo musimy zawiesić ten amortyzator, prawda? Cześć? Co tu się odpaliło, ty? Ja wiem, jak to się stało. Grzegorz, ten amortyzator był na serwisie przy wyścigach. I to było bardzo mało czasu, żeby to wkręcić. Jak wkręcali, to już była uszkodzona śruba. I po prostu ją wkręcili. Dobrze, najważniejsze, że się udało ją wykręcić. Nie, najważniejsze, Grzegorz, że nam nie odpada amortyzator. No też. Byśmy mieli niespodziankę na złą. Chyba dobrze siknął w to i zobacz. Musiałem dobrze robić, wyszło jak zawsze. Wiem, jak to rozebrać. To Jacek będzie musiał rozebrać. Ma refleks, nie? 3 lata doświadczeń. Jest szybki, kurek. Nie wiem, dlaczego tutaj jest tak, a nie inaczej. Że jest taki stożek. Jesteś dla mnie niemiły dzisiaj. Kto? No tu ten. Migita? Jaki zły jest? No patrzy na mnie, kurwa, tym trzecim okiem. Ej, patrz to. Czy to cieknie? No ale... Woda. Kurwa. Ale niedobrze, Grzegorz. No w deszczu jechał. Nie wiem. Tak, jechał w deszczu i to nie... I patrz, A to nie powinno się ale to nie powinno się tutaj dostać. To musimy drugą połość też wyjąć. Bo tutaj Jacek wydrukował taką podtulejkę. I przez tą tulejkę Dostaje się woda. dostaje się woda. No tu się nie dostanie. Się dostaje i teraz wszystkie kulki zardzewiały nam tam. A może to, a nie chcesz rozbierać tego. Daj, ja to zanoszę do pionu. Ja nie wiem, jak to rozebrać. Tak, to, ale to chyba sama rdza wyleciała. Dobrze, żeśmy to się za to wzięli. Zjadłoby ją tam. Za jakiś czas, Grzegorz, byśmy nie mieli półości. Podasz mi kombinerki? Jakie kombinerki? Kombinerki. Komu to potrzebne? A nie kombinerki. No ale tym lepiej szczypcami biją. Dobra, to co, jaki plan? Drugą półość wyciągamy. Jedna. Dobra. Ale to wykręć już cały stabilizator w pizdu. Lala. Lala. Lata. Kurde, 5 godzin jazdy i 20 godzin. Trzeba wszystko przejrzeć, przeczyścić. Najgorsze jest to, że smart nie wali z tej półości. Nie wiem, czy dobrze łapie. Masz? Tak. No. Jeszcze jedna, co nie? Pójdziemy do pana Marcina, może pan Marcin na to rozbierze. O kur... No. O ja pierdolę. Co się stało, wyjebały się szpilki? Parę szpilek było. Panie Marcinie, nie wiem, czy będzie nas słychać, ale jest misja specjalna. 2 tematy są. Pierwszy, guma urwana. Jakaś pływa ta guma jest, to taka twarda. I drugi temat jest taki, że jak wyjęliśmy półość, ona była w aucie tak, ale jak wyjęliśmy ją, Skąd ta woda? bo Jacek wydrukował 2 połówki plastikowe. Nałożył je i woda się dostała tędy. Tą szczelinką. No, tą szczelinką czy ogólnie, no nie jest szczelne to jest. No dobra. Musielibyśmy, my sobie poradzimy z tym. A to od mycia akurat czy od deszczu? Od deszczu, wtedy co jak ostatnio jeździliśmy to lało. Kojarzy pan? No kojarzę, ale to się kręci i idzie ta woda tam leciała, nie? Dużo tego było. No ale tak nie może być. Że smaru już nie ma, nie? No myślę, że na pewno było. I tak trzeba rozebrać półość, A żeby... czego by ci rozebrać? No właśnie o to chodzi. No można, przecież kulę wyczyścić to wszystko można. Tylko, że no bo to nowe mogę kupić, to nie jest problem. No. Jest O taka kurwa mać. O ja pierdolę. Pustynia. to rozbierzemy to wszystko. Sahara. Ja idę po drugą. Luzy ma czy nie? Nie, no tak to jest normalne, nie? Tak musi chodzić, nie? To ja zostawiam was i idę po półość. Dangerous crime, you gotta give it and take it. That's what you do till you make it. I had to roll with the punches and take the hits from the flagrants. I'm saying the bar raising, we keep moving it up, and no surprises here. They knew. Dziury się sypią. Założę tu nowe gumki. To wszystko z jednej strony. Tu mógł się wytopić ten smak. I dlatego ta guma szczękła. Tego ci rozbiorę. Tego też bym musiał rozebrać. Ale to pytanie, kiedy nam się to zagrzało? To wystarczy, że raz się dyfer przegrzał. Musimy dyfer też rozebrać. Albo się grzało, wiesz, cały czas i się ten smar, a później jak już nie było smaru, ale tu się też nie powinno tak na przegubię grzać. No właśnie. Nie wiem jaki tam jest kąt. One idą w miarę prosto, nie? Jak jest duży kąt, no to Duży wciąż, jest kąt. to wciąż pracuje. Wciąż się kule trą, nie? O kurwa. To już wiem, czemu jest półksiężyc. A chcesz tego całego rozebrać? Kulę mi się wyciągną, no to później złożysz, tylko żeby od pary było, nie? Dlatego ta woda.
Ale dlaczego oni tak kurde to zrobili? Czemu to nie mogło być równe? A cegerę nie jest tu gdzieś? To nie jest? Chciałem ten sam kaptur ściągnąć, ale też nie idzie. Przemyjemy, umyjemy. Jakbyś chciał to poprawić później w myjce jeszcze. Tak. Jesteś dobry. Ale tu też widzę, że woda tu jest. Rogale świętomarcińskie wyciągamy z pieca. Zobacz. Filmuję. Ale wziął na dupę opaloną. Dziś się nie pali. 900 stopni. I co Grzegorz? Słuchaj, to mi się nie podoba w ogóle, nie schodzi to kurwa, jakieś takie dziwne jest. Ten płyn jest za słaby. Co nie schodzi? No nie zmywa się to, chyba że tak ma być, bo mi się nie podoba to mycie tego. Te kulki powinny być białe, chyba że to one są już takie ciemne, żeby sobie z gorąca zeszły. Chyba masz rację. I teraz tak, tam jest kubek piachu, czego moim zdaniem tak nie powinno to pracować. Czy uważasz, że... Nowe albo wyciągnąć to, wybić i na nowo założyć. To próbowałem też, to tak kurwa przypalone jest czy co. Nie, czy one są fioletowe? Czy to syf? Fioletowe. No to chyba niedobrze, co? Trzeba zobaczyć jak te drugie. Przegrzane są. A może one specjalnie są fioletowe, bo są hartowane? No tak, później się na pewno dostały te... Nie no, one jak się hartują, to się robią fioletowe. Może. Oryginalnie może tak jest Grzegorz. Ja nie wyczułam luzu. O, patrz, kulki ci wypadały, czy nie? Możesz je wyjąć? Nie wiem. O! I o to chodziło. Teraz przez to, że się zgubiliśmy na tym, że o to chodziło, to zapomniałem co miałem. Musisz zapisywać. 10.1. To jest zamiennik i ten zamiennik nam pękł i przez to nam się... Bo patrz, ten jest oryginalny, stary, jest taki miękki. Zaraz ktoś nam napisze w komentarzach, że tak nie można. Podaj mi go, ja go wyprostuję. Pokaż Grzegorz, co my tu mamy? Jak wyglądają te przekuby? Elegancko. Lepiej wyglądają? No widać, że są... A tu coś, aha nie, to jest smart. To są tylko, Tak. no, Wystarczy. czyli nowe musi. Dobra, no to wyczyść na igłę. Ja idę szukać... Nikita, proszę cię, już dawno poszedł, a ty dalej jeszcze jedziesz. No więc tak, sytuacja wygląda następująco. Jest dosyć chujowo, ale stabilnie. Mianowicie podejrzewam, że ze względu na to, że półoś, która jest krótsza, a dyfer mamy dosyć nisko w porównaniu do koła, więc jakby kąt jest dosyć duży i ta półoś, która jest przegub, który jest przy dyfrze, on się bardzo mocno nagrzewa, przez to, że jest duży kąt i się szybko zużywa. I dlatego się ten zużył, a ten się drugi nie zużył. I od tej temperatury wypaliła nam się osłonka ta gumowa też i cały płyn wywaliło. Więc jakby jedziemy teraz po nowy przegub. Zobaczymy, czego dzisiaj dostaniemy. A druga sprawa jest taka, że jak już zaczęliśmy rozbierać amortyzator, ten, który był na akcji takiej serwisowej w nocy, to okazało się, że cieknie olej z niego. Nie wiem tylko ile tego oleju, znaczy niedużo tego oleju wyleciało, ale jeżeli wyleciał olej, to znaczy, że wyleciał też gaz. Więc musimy zmierzyć ciśnienie, jakie jest na amortyzatorze. W ogóle ten dzieciak to jest mistrz. Nie wiem, czy było go widać. Pewnie go uchwyciliśmy. Chłop ostatnio leciał chyba 5 dych przez 3 km. Grove Street. Dobra, nieważne jaką ulicą, ale jechał sobie nią. I nie mogłem go wyprzedzić, a w końcu mnie wyprzedził. Na rondzie mnie dojechał, więc jest wariant. No, ale wracając do tematu, zobaczymy, czy uda nam się to dostać. Jakby się udało dostać przegub, to byśmy go wymienili od razu. Założylibyśmy nowe gumki, nowe opaski i moglibyśmy w sumie działać dalej. O kur... Co to za kurek? Zaś się okaże, że nie mają przegubu i będziemy zapierdać. Ty poczekaj, Mikita. Nie ma. Misja. Nie ma niestety ani przegubu, ani opasek. Myśmy od Jacka brali, bo to są customowe. To kwestia była tego rodzaju, że no przeglądał je wszystkie i mówił, że jest dobry stan. Więc jakby wierzę mu. No tylko widzicie, no wyjechały się jedne i trzeba było nowy przegub kupić, a niestety nie ma nikt. Znaczy nikt nie ma. W Intercarsiu nie mają od ręki, zamówimy i tyle. Opasek też nie ma, opaski też w necie zamówimy, więc temat półosie zostaje przełożony. Jedyne co możemy, to możemy nasmarować je porządnie. Tu trzeba rozciąć i odciąć tą folię.
tu i od dołu to samo, Grzegorz, bo musimy zalaminować przecież tą k***a dziurę. Ja nie mogę jechać z rozjebanym tym. Dobra, ale powiedz mi rozciąć, bo tego źle tłumaczysz. Tego nie. trzeba się pozbyć, czy co? Trzeba się pozbyć okleiny. Tej całej dziura ma być. Nie! Folię masz zerwać. Samą folię tylko? Tak. Tą, tutaj czarną? Tak, czarną folię. No bo przecież do folii To, nie tak? tak, do folii nie przykleimy. Widzisz? Dobra, to ja to będę zrywał. Musimy to odbudować jakoś. Nie no, niby jest ciśnienie. 5,4. To możliwe, że stary Grzegorz jest olej. Zmierzmy. Pięć, 4. Grzegorz jest ok. Amortyzator można wkręcać. Wszystko ładnie. Ten. Amora się wkręci. Połowę przegłówek nie mamy. Słuchajcie, no fura furą, ale mamy dla was coś fajnego przygotowanego. Mam niespodziankę. Jak mogliście w poprzednim odcinku zauważyć, jak nasz Jakub zaczynał od go-kartu, to mamy dla was właśnie odcinek związany, zobaczcie, z tą machiną. No, prawie z tą machiną. Dzień dobry. Już powiedziałem o co chodzi. Co powiedzieć? Zadzwoniłeś Wszystko? Wszystkie tajemnice. Niektórzy trzymają motory w garażu, niektórzy kosiarki, a my trzymamy go-karty. Talam! Wow! Jest tak, no, możemy to już oficjalnie powiedzieć. Możemy, nie? Nikita, to dla ciebie. Wczoraj skutery, dzisiaj go-kart. No ale szczęśliwy jesteś? No zobacz jaka machina. Super. Tak, ile stopni? 7 stopni ma to. Ale tu masz silnik blisko, więc będziesz miał... No. Ogrzewanie, no. Będziesz teraz jeździł? No, No spali? no, spory łącz. Ile to ma koni? 50. Czy tam 45 coś takiego. 5 koni mniej niż moja Skoda Boża, więc to... Co? No Skoda ma 55 koni. 2, 3, 4, 5, 6 i w dół. Bum, bum, bum. To w porównaniu z obsługą do samochodu to jest kurwa... Tak. Co to za udawany karbon tu jest? Jakiś żółty. Kevlar. Się naoglądałeś, kopie Buddy i... Delikatnie przykurzony jest. Trzeba by było zrobić mieszankę, bo on ma paliwo z olejem. I moglibyśmy go kurwa upalać. Chcemy wjechać tym na tor halowy, zobaczyć jaka jest różnica w czasie i w zachowaniu takiego sprzętu. I chcemy nagrać na hali przejazd między maszynami. No i to jest zajebista maszyna do driftu. Mam jakieś testy właśnie, porównanie z autem, ze Skodą na przykład Bożą. Chłopie, to jest szybsze od R5. Od Skody przedstawiciela handlowego nie ma nic szybszego. Od auta służbowego. Tak, auto służbowe jest najszybszym sprzętem. Muszę to przyznać. No i poszedł. Co myślisz o tym? Chciałbyś taką maszynkę mieć, Mikita? Chciałbym przyjechać. Byś po mieście, zajechał na rynek poznański, pogazował, bączka zrobił. Wiesz jak się go zapalał? Hopy, no myślisz, że jest jakiś pierwszy lepszy gość jestem? No tak. Bierzesz go na kopkę i wciągasz z boku kopkę. Jak skuterki tak, Nagrywasz? To dobrze, że się nagrałem. No tu kopki nie ma. No to jest pewnie. No to jest, no. Trzeba by było przygotować borygo i go nalać. Trzeba by było go obmyć delikatnie. Moglibyśmy napompować sobie koła. Zobaczyć w ogóle, co się jeszcze pasuje do tego sprzętu. Czekaj, gdzie tu wodę spuszczałem? Bo ja sobie przypomniałem, że go karta trzeba na zimę z wodę zlać. No wszystkie płyny tak samo, tu nie masz. Jak nie masz? Masz pewnie. Jest? Tak, idealnie. No i dobrze. Masz między minimum a maksimum. Trzymajcie. No dobra. To leci, co to jest? To tak na oko będę robił. No to nagraj. Teraz nie wiem. Oj, to dużo. Za późno! Nawaliłem chyba z 4 bary tutaj. Chłopie, to nie działa przecież. Panie. Wiem, dlatego ci powiedziałem, że bo ona pokazuje wartości takie, wiesz, O sorry, taki na oko. na oko. Co sprawdzasz? Długo dmuchasz? Zdrowy? Chodźcie dzieci, pokażę wam jak się to robi. 1,58. 1,9. Znaczy 1,09. Jest dobrze, będzie dobrze, słuchaj. To co, to dajemy go kartę na ziemię? Odpalamy go, lecimy teraz. Dobra, nie jest źle, dupa weszła. Na co? Ile go odpalimy? Chcę, ale tu musisz wodę zorganizować, zamineralizować. Pokażę ci skąd wodę będziesz brał. Z kranu? Nie, Bez ludzi. O, stąd? staj grzecznie. 3 będziemy potrzebować. No dobra, no jak każą. Z pięknych salonów, brzydkie salony. Wczoraj w ładnym Mercedesie rzeczywiście siedziałem, a dzisiaj noszę wodę. Co będzie jutro? Nie wiadomo. Może na śmieciarce będę na lewym skrzydle. Albo odbiorę McLarena, no nie wiem, ale zobaczymy. Połowę upiłem. Co? Połowę upiłem tylko.
Czuję jakbym dał to dolewam. Pierwszego mojego. Ej! O Jezu, leci. Widzę. Nie ma czasu. No kurwa, ale wąż się nie Start roz... jest za chwilę, za 3 sekundy. Nie no chłopie. Kurwa, nie sądziłem, że sobie tak dobrze poradzić z nalewaniem wody. Leję dalej. Czekaj, bo dołem chyba cieknie. Nie no co to za robota jest, nie? Lecimy dalej, słuchajcie, nie słuchamy. Pa, to już pokorek jest. Ale chłopie, 2 sekundy do startu. A tu wody nie ma. Oby się tylko pompa kurwa od tej starości nie uszkodziła. Dawaj tutaj wsadzamy turbo do tego. Myślę, że ten silnik nie jest na tego gotowy. Ej, no nie łapie sprzęgło. Sprzęgło powinno luz złapać, co nie? Zostało. Nie, to sprzęgło się zostało. Muszę linkę podciągnąć. Nie. Tak, tak. Zrób na ostatni bieg i przełożymy. Nie, bo ona mi strzeliła chyba. Linka. Tu. Puknij. Tak. Na tym akurat się znalazł u ciebie. Na ostatni bieg zrób. Może go odpalimy, co po prostu? Nie, kurde. Ale mamy olej. Czyli tu są jeszcze spieki po spiek. Musi się rozgrzeć, popracować i będzie git. Mi się wydaje, że to Odpalimy, to będzie git. taki... Jak jest 1 do 25, tak? No, to na linę. 1 na 25 litrów. No to jak 2 litry zaleję do butelki po wodzie, to co? No co? Nie. Tak, dobrze mówię. Na litr 50 się wlewa. 1 do 50. Na 10 litrów 250 ml. Czyli na 5 litrów 50. To jest. Bo to poduszki chyba są na tak zwanych... Są używane czy nie? Normalne. No powiedzmy, żeby tam jakoś nie obijało. No na cios tego zwanego. Zwany na żebrowi. Myślę, że żeber nie połamał, bo tu są tak duże przeciążenia i on nieraz nie idzie w poślizgu, tylko delikatnie skacze. Tak, okej. Są tak duże, tak duże wibracje, że możesz się żebra połamać. No tak, bo to nie ma nic, nie ma amortyzatorów, nie ma nic, żeby to jakoś złagodziło, nie? Bo to jest Oczywiście. koni, ile to jest koni? 45, 50 jakoś tak, nie? Jak ja mówię. Słuchaj, z go-kartem na torze kartingowym nie ma nic szans. Nie ma, nie? No po prostu nie, a tym bardziej z kazetem. To jest maszyna do zabijania. Nie no, powiem szczerze, jak jeździłem kiedyś czy na jeden, czy na innych torach, tymi mocniejszymi, tam nie wiem, miałem 8 koni tego karty, to już było takie wow, ale się zapierdziela, nie? To jest... To jest nieporównywalne, Zabawka. ludzie. To jest nieporównywalne. Te go-karty, które są na torach kartingowych, to są nawet nie zabawki dla grzesznych No, dzieci. takie po prostu, nie? Tam jazda polega na szukaniu mocy i szukaniu sposobu, żeby przejechać przez zakręt, żeby jak najmniej mocy stracić. Tak. A tutaj Aha. masz tyle mocy, że musisz skupić jak najmniej. się nie zabić, bardziej w drugą stronę. To co, to 100 ml? 25 przez 2 dodać 37. 25. 37, 40 ml dajmy. No właśnie. Hopie, maturę zdałem przecież, to wszystko się w głowie liczy. Ja też. Kiedyś. Butelka pocisłowiająca, odpowiednio przygotowana. To jest to. Zero się okaże, że to paliwo jest chyba po kosiarce. No nie no, zobacz, idealny kolor, taki czerwony. A jak za dużo damy, to nie odpali. Coś tam leci. Do pompy. O. Okej, do pompy niby... A, o, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, myślę, że jest tak. Mogę? No. Ale masz to w stanie? No on nie odpali. Na jakim jest biegu? Na jedynce. Dobra. To tyle było zabawy. Nie, no odkręć. Co mam odkręcać, kurwa? Teraz zapali. Nie no, musi drasnąć, co no nie? Proste jest, paliwo jest, powietrze. To nie jest jakaś gówniana bramka. Jak nie, to mnie zapchniecie. Pewnie, że tak. Musi drasnąć. Masz sanie? Nie. Sanie nie. Nie. Po co zgasiłeś? Jak to chodzi w ogóle? Ja pierdzielę, nie? Ale to jeszcze nie było pokręcone. Takie... To nie było pokręcone, człowieku. To co, idziemy po kurtkę. Po co? Żeby go rozgrzać. A to ja nie będę już. Bo ile to mam biegów? 6. 6 biegów tu jest? Przejedziesz to... Ja mam ciarę, nie? To byś tak To chodzi jest, na to jest torze. maszyna do zabijania, ja to mówię. Normalnie z całym szacunkiem, ale jak ktoś wsiądzie w takiego go-karta, kto nigdy nie jeździł, to nie ujedzie po prostu i tyle. Normalnie ruszamy... Nie, to nie ma sprzęgła. Nie, bo to się rusza z tego, nie? Normalnie
jak jest dobrze zestrojony, to kładę na ziemię jedynkę i mechanik nogą popycha i on jedzie. Okej. No nie no, nogą nie no, za plecy. No, tylko że jak często i gęsto się zdarza, że jak ktoś pierwszy raz popycha go karta i on odpali, to wszyscy lecą do przodu, nie? Bo on To szybko gaz daje. Dobra, tej. Na dzisiaj chyba wystarczy tak. To co, mamy tak, to trzeba kurtkę ubrać. i kask. Najlepszy sposób, żeby sąsiadom podpaść. Chcesz, żeby cię sąsiedzi znienawidzili, kup sobie go kartę i jeździ pod tobą. Chora maszyna, nie? Tej tak się kurwa zestarzały te wężyki, że zaczęły wypadać. No nie, ale dźwięk jest chory, nie? No jak motocross. No właśnie powiedziałem, że jest dźwięk jakby się taki wziął skuterek 50 taki, nie? I zalał go całego nitrem. Nie wiem jak to jest zaleć skuterek nitrem. Muszę ci uwierzyć, Wiktor, na słowo. Dobra, co? Na koła i dzida. Dobra, idę łapę umyć. Wiecie jak to jest, co? Lato minęło, zajebisty warunek minął, a my doszliśmy dopiero do wniosku, że trzeba go odpalić. To najgorszy dzień. Dobrze, że śniegu nie ma. Ty, a można na zimę? Co nie na śniegu nim latać? A najgorzej, że trzeba będzie uważać na wszelkie hopki. Bramę otóż, bo ja nie nawrócę tutaj w bramę. No to tutaj polataj. No, ale to by się bym rozpędził kawałek. W lewo. Prawo moje. Moje prawo, moje lewo. Dobra. Szkoda, że wyświetlacza nie mamy. Nie działa. Kurwa, jak ja dawno tu nie wsiadałem. Co masz za grubo? Nie, pasuje, żeśmy przymierzali. Za plecy. Za plecy. Plecy? No, Już nie przewróć. no, jeszcze raz. Ale brama się zamknęła. Ciepłe. Ale chyba jeszcze koło podnosiło jedno. No. Ja pierdzielę. Tymczasem Wiktor, o na wypożyczalni byśmy pojeździli. Nawet moglibyśmy zainwestować w nowe gumy. Nie, no to nie jest problem. Tutaj więcej będzie kosztowało jak pojedziemy pozbierać i Ile kupić taki blister kosztuje? 800. To na chuj zbierać. Jak to tylko... 3200 no. Za komplet. A za komplet, nie za sztukę. Nie no, gdzie? Dobra, to luz. Siemaneczko, to jest nasz główny aktor. On mi kanał tutaj podbiera, widownia. Tak jest. Ucieka widownia tutaj, wiesz. Ja jestem techniczny, a Wiktor jest kontentowy. Zapraszam was na kanał Wiciu Racing. Tam będzie dużo fajnych aut, Skoda Fabia na przykład. Co tam jeszcze mam fajnego? Rower mam na przykład. Cupra jeszcze jest, ale to nie moja. No więc widzowie, content w chuj. Widzowie, bo mianowicie gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się na backstage'u planu naszego. Jesteśmy na hali produkcyjnej. Chcemy zobaczyć jak będzie się jechało go-kartem między halami. Jaki będzie feeling, jak to się będzie zachowywać. Boję się, że będzie szybko, bardzo szybko, prawda Wiktor? Rozpędzisz tu. To w tą skrzynkę walnie. I tam między maszyny tęce i do domu jedziemy wszyscy. Wszyscy? Kurwa to wy, ja zostaję. No i do roboty, no co mogę powiedzieć? No, nawet z 10 razy. Ile masz tutaj papieru toaletowego? To jest papier toaletowy? To do dupy po tych. Po hot doga. Prezenty zapakowane już dla firmy Strugarek Company. A, to jest prezent Nikita. Jest to, nie patrz, dla ciebie jest niespodzianka. Ja bym tutaj bączka zrobił. Tu bym wleciał, cyk, cyk. Tak, ktoś tutaj już stanie. Upalał. Tak, wózkiem mi powiem, zapierdala. Ale była mielonka tutaj. Wózkiem elektrycznym, to mi się podoba. Kurwa panowie, to jest tak krótki dystans, że ja już widzę, że tutaj na jedynce wszystko będzie. Widzowie, jesteśmy tu. Co jest możliwe? Zaczęliśmy od kanału na YouTubie małego, a teraz mamy produkcję.
się zarabia właśnie tutaj. Tu miedziucha. Widać go? Nasza maszyna z pamiętnych lat. Może nie jest to najnowszy sprzęt, ale nadal zapierdala. Stał w garażu u pana Stanisława przez wiele lat. Pana Stanisława z Warszawy, pan Stanisław zmarł. Do kościoła tylko jeździł sprzętem. Tak się zdarzyło, niech spoczywa w pokoju. A dzięki temu my możemy dzisiaj spróbować pozapierdalać tym sprzętem, co? No podobno oddał, bo zawał od tej prędkości dostał. Za bardzo go plecy bolały. Mówi, że to nie dla niego, przerzucił się do BM. No i największa choroba, jak jeździł BMW. Mi się wydaje, że największy jest minus tego. Nie dogadaliśmy się co gdzie. She ain't ready for the edge. Mad as savage in me back and I'm back in it happening, ready to blow. I remember doing deep dead from the street, they left me on my own. Mom kept asking me about how I got the beat, I told her leave it mama grow. Then they're ringing up my phone, then they're ringing up my phone. Times changed, but mine's made though. I ain't got line patience, tried then, don't like patience. Come close, but I swear that when goes with the hurt pack, never both loud, you better whack to my condo where I bear tracks for the gang. Catch that for the gram, snap that for the man. These dudes do the most, no money in the hand. I ain't never had to feel away. Rhyme steady and they feel the way. Occupation make it either way. Never worry cause I can. Zimno, co? Zobaczcie. On był długo nieużywany i to od zmiany biegu wajcha odpadła i finalnie później nam się wkręciła w przełożenie. Ale to ja już tu się toczyłem, więc się nic nie stało. Jak panowie? Ja pierdolę, ale powiem wam, z 3 albo 4 razy bym jebał w coś. Jak na lodzie. Gdzie bym zakurpił? No, tu na hali. Normalnie ten ja skręcam, a on idzie prosto, już widziałem się tu. Ale tor jest niezły, pomijając to, że tu się jechać jeden na tym. Widziałeś jak tam ciąłem to? Szykanę? Patrzcie, dupę całą mam ujebaną. Ja pierdolę, jaka zabawa. Ale samemu bym się bał tu przyjechać. Musisz być z kimś, bo jest strach. Ja już wiesz, pierdalasz dwójka dokręcona i tak koło śmietnika. Fuu! Albo koło słupku. Tutaj, tu mnie wystrało, nie wiem czy zobaczcie. Tu widać ślady, że tu poszedłem kołem. Ja już mówię, wkręcam, a on idzie prosto. Ja pierdzielę. Obok. No, ale tu to przejście jest fajne. Stawcie 500 łapek pod tym filmem i od razu Co robimy? Od razu publikujemy Gymkhane by Yahoo. I co? Dużo pracy z tym, ale kurwa zabawy w chuj. Łapy mi się trzęsą, gile z nosa kurwa leciały. Szybę miałem tak kurwa uchyloną i nie szło ujechać. Cały czas zaparowane, tylko... I mówię, dobra, to będę cwany, otworzę se i polecę. I jak otworzyłem to kamienie, jakieś owady. Jak Tu zobacz. Wspomniałeś o dzieciństwie. Prawie tam, ale na kostce się dużo lepiej trzyma. Powiem wam, nie wiem czy widzieliście jak mi się koło podnosiło jak łamałem go. Tu. Ale raz tak chciałem, że tak i zajebała mi. O! Że mogliśmy tutaj slajdem jak... Czemu tego nie zauważyłem? Nie wiem. Hit. Ty to zrobiłeś hita? Czy to było? Nie, to było. Pewnie żeby nikt nie zajebał. No i to tutaj... nie wiemy. A zobaczcie tu jak policzone na milimetry. Z go-kartów i z samochodu, że trzeba ciąć. I tu jest, kończy się tarka, a ja... I na hamulcu, żeby trzeba było łamać samochód przed jazdem na halę, bo jak już to tam byśmy w tym gnojowniku byli. Tyły połamane wtedy. Raz już miałem spotkanie z krawężnikiem. Ja już widziałem krawężnik, ale puściłem hamulec i chwyciło. Widzowie, 500 łapek w górę i robimy z tego cały odcinek. Gymkhana by Yahoo. Zrobimy całą halę, wyczyścimy, pozamykamy. Pozamiatamy, poukładamy. Pozamiatamy, zrobimy to co było dzisiaj, tylko tak razy 10. No Będzie ja było. se tu wylatywałem, bo tu było fajna taka nawrotka, żeby połączone i tu na hamulcu i dławił się. Jakby za zimno jest, za dużo paliwa ma i się dławił skubaniec, bo za niska temperatura widziałem na kolektorze wydechowym. Nie no, jak to jest wolno i się dławi, to tak się, wiesz, No. w pełni napędzi, nie? Te biegi trzeba zmienić, teraz i tak muszę rozebrać po tym co się tam odjechało, więc trzeba rozebrać to, zmienimy biegi na krótsze i będzie... Zobaczcie te ślady, jak ja już widziałem siebie w tej bramie, zobaczcie jak leciałem. Lewy przód zblokowany. I tu zawisłem tak. Ale to tak tu... A za miesiąc tu będzie kostka i tam będziemy wlatywać dalej. Nawrotka i wyjeżdżamy z hali. I tu się łamaliśmy. Tu i tutaj zawrotka. Szeroko i otwarta przepustnica, żeby się napędzić. Czwarty bieg zapięty. I później 2, 3. Pu. I teraz tak, i lecę napędzony. Wyjeżdżam tutaj, a już go-kart wstał, wkręcił się i lecimy teraz bardzo szeroko przy płocie, przy kamyczkach. Czułem, że można było hamować troszkę później i wcześniej zarzucić ten go-kart, bo ja za późno czekałem i
koło się podnosiło i jak już skręcił, to dopiero dodawałem gaz. Tutaj trzeba było zarzucić go i gaz pod ogień. Kilka razy mi tak wyszło. I tam przy tej kostce takiej, przy tych odbojnikach. Ale warto dodać, że to stary przecież nie było tak, że tak planowałeś, tak? To Nie, no wyszło dzisiaj rano nagle. robiliśmy Godzinę przy temu to aucie. wyszło. Godzinę temu mówię, chłopaki, jedziemy. Walczymy, działamy. I tak kurwa wspomnienia wróciłem. Szkoda, że na jesień, a nie na lato. Ale chuj. O, i tu widać do hamowania, jak szeroko było. Tu, panowie, jest grubo, jest szeroko. No i tutaj rozpędzamy się. Tutaj widzicie przednie koło, jest złamane, chwyta. No i tutaj już klasycznie gaz wklepany. No i wylatujemy sobie bardzo szeroko. Tu chyba zapinamy z 2 na 3 na wyjściu od razu. No i lecimy sobie tutaj szeroko. Tutaj fajnie taki łeb. Tu by można było jakąś jeszcze ósemkę. Takie trzeba by było słupki kupować. Tak, no. Szykankę małą, cyk, cyk. No. Ty, ale... A głośno, co jest? Lecimy sobie bardzo szeroko. Złapmy tą perspektywę. No i tu to samo. Z 3 na 2 redukcja. I lecimy sobie, lecimy. A tu, zobaczcie. Teraz, Wiktor, to jest ten krawężnik. Zobaczcie go, zobaczcie. Tu widzicie te ślady? Tu. I w ostatnim momencie puściłem hamulec i tu auto, go-kart chwycił. I kurwa, mówię, jakbyśmy tu, to byśmy mieli prostowanie małe z ramy. Zobaczcie, tutaj można busa w ogóle przestawić, żeby na górkę wskoczyć. Co nie? Skoczyć bokiem na górkę. Bum. I do hali dam gaz. Cyk, tam cyk. No. No, tylko tam jest problem, tam nie ma atrakcji w ogóle. I napędzeni sobie lecimy przy śmietnikach. Przy śmietnikach łamiemy na dwójeczkę i tutaj zobaczcie perspektywę, jedziemy, nie widzimy wyjścia, nie wiadomo gdzie otworzyć. I nagle co nam się pojawia? Opona od tego, od taczki. I jak już widzę odponę od taczki, gaz wklepany. Lecimy wzdłuż worków, idealnie przy tym worku przelatujemy obok. Tu chyba nie zapinam trójki, tylko już dwójką dokręconą. No i tu to ulubione hamowanie, znowu nie widać wyjścia. Dohamowujemy w miarę wąsko. Mniej więcej tak jak idziemy i tniemy sobie tutaj. Nie ma pomysłu na nazwę zakrętu, ale to... Zakręt bez nazwy. Nie no, to jest szykana. Szykana, bo jest lewym kołem atakujesz i później prawym, super. Albo zakręt ogrodnika to nazwiemy. Bo tu trawka, cyk, cyk. Przy ogrodniku cyk trafiamy. Skośny. O, sprzątanie, widzicie. No więc co? Sprzęta ładujemy na pakę, lecimy reanimować go. Zajebiście jest. Mega turbo fajnie. Bardzo mi się podobało. Szkoda, że tak późno żeśmy zaczęli z tym. Mamy już zimę niestety. Prawie zimę. Jakbyście się zastanawiali wszyscy, czemu nie odpisuję, czemu mnie nie ma, czemu nie odbieram telefonów, to nie chleję, tylko zapierdalam i działamy z tematem, co nie? Jak najbardziej. Jeszcze jak. Żebyśmy mogli się dalej rozwijać, pamiętajcie, żeby zostawić suba, bo duża większość z was nie subskrybuje kanału. Zostawić lajka i proszę zostawcie komentarz, co zrobić, żebyście byli bardziej usatysfakcjonowani z naszych projektów, z tego jak się rozwijamy i jakie macie sugestie co do dalszych produkcji. Pamiętajcie o tym, żeby wbić ponad te 500 lajków i od razu wlatuje Gymkhana z naszej wsi, z naszej wioski motorsportowej. Do zobaczenia.